I w ten właśnie sposób rozpoczyna się Summer Game Fest. Pierwsza konferencja oficjalna Summer Game Festu w tym roku. Będę streamował sporo innych jeszcze rzeczy w tym tygodniu, więc zapraszam do oglądania. A my patrzmy, co tu się podzieje, bo wydaje mi się, że tu będzie się działo stuff. Oh yeah! Jakie buty ma teraz? Jak zawsze, rok w rok. Jak wam podoba się stylówka Jeffa? Video games, we are live here in Los Angeles. So whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the game. Few hours? Ajajaj. Myślałem, że godzinkę się uwiniemy i koniec. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. Czyżby będzie duży materiał na temat Modern Warfare 2? Yikes. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, Albo you're not speaks gonna in get Japanese. everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get Znaczy ogólnie te nutki, to ja nie wiem, po co one się pojawiają. W sensie rozumiem, kiedy pojawiają się informacje typu sad music, nie? Albo coś tego typu, nie? Albo surprise music, nie? Ale taka po prostu nuta to nic chyba nie daje w ogóle za info. And right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Enjoy! W ogóle Capcom zmienił logo? You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Albo jak gość coś mówi, a tymczasem napisy aplauz. Najlepiej. Przepięknie ta gierka wygląda, kurde. Superowo wygląda. Cześć Kai, by the way, cześć. Jak tam się czujesz? Coś mi się obiło o uszy, że Street Fighter jednak zmienił logo i nie będzie takie stokowe. Ale jakie będzie, zobaczymy. Mamy tu jakiegoś fana bijatyki? Jakąś fankę bijatyki? Jakiegoś fano bijatyki? Coś? Ten? Nie? Cześć Liskowy, siemanko! Cześć, cześć! Jak tam, co tam? Street Fighter, patrz, rzeczywiście zmienili logo. Holy shit. Naprawdę wygląda tak streetowo bardzo, fajnie, fajnie. Fighting noise, no shit, Sherlock. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Dość słabo? Co się stało? World Premiere! Focus Interactive? Nice. A co to? Co my tutaj mamy? Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base. Trochę mi się z Alienem zajechało, ale to nie jest to. We found the relay, but there was a problem. Ty no kurde, to może być to właśnie. Ty no, holy shit. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Terminator? Myślisz?
Nie, to wygląda jak Alien po prostu. Mają wszystko się zgadza. Czyżby DLC... Nie. Colonial Marines 2 może. What we found was A, to jest Alien, no ale... a new kind of evil. And it found us first. Jak się nazywa ta ostatnia gra z Aliena? Wasn't human. Była przez Focusa wydawane? Fire Squad? Myślicie, że to może być takie... Czy Fire Squad zostało wydane przez Focusa? O kurwa, zostawił ją! I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Kurde. Aliens? Dark Descent. Kurde, co to będzie za giereczka? No nie! Twin Stick Shooter. No nie, naprawdę Twin Stick Shooter? Oh my god. That was Aliens Dark Descent and Ajajaj. to console and PC. Ajajaj. Next, 2 years ago, Trochę mi opadł, nie będę kłamał. the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first Calypso raw Protocol. gameplay alongside Nice. its creator Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Nie ma tak jak trailer pokazuje tak zajebiste ujęcia, a później widzisz takie zwykłe, podrzędne twin stick shooterowe, gameplayowe rzeczy, nie? Przez kilka sekund, tylko żeby nikomu nie opadło. Nie będę kłamał, ale ten Calypso to wygląda rewelacyjnie na tych teaserach. Ciekawe jak to gameplayu będzie wyglądało. Just like you would have been if I hadn't fished you out A of już się podnosi, znowu poszedł flaka, no dokładnie, nie? Szkoda, to trochę szkoda, nie będę kłamał. No zobaczymy co się stanie. That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Tutaj też nie mówili, że to jest gameplay, więc tak naprawdę nie wiemy, czy to jest gameplay, czy to są scenki, które są tak, byśmy chcieli, żeby nasza gra wyglądała, nie? Bo jak dobrze pamiętam, ta gra też ma wyjść w 2023 roku, najwcześniej, I just love that last więc na spokojnie, tam na spokojnie. Fajnie, że temu studiu udało się zrobić Dead Space, no ale Dead Space już jest, a te studio dopiero robi pierwszą grę, tak czy siak. Taki Resident połączony z Alienem mi się wydaje. Co się mówisz o tym Calypso? To jest Dead Space, po prostu. Powiem tak, zapowiada się zajebisty kosmo horror. Zapowiada się super. Welcome to your new home. Ma wyjść, to dobre słowo ma. No tak, no to wiesz, zanim to się pojawi, kiedy, co i jak. 2 grudnia. Preordery weszły. That's right. Ajajaj, to jest, widzicie. No ciekawe. Premiera na święta. Wydaje mi się, że przesuną.
Nie wierzę w premierę grudniu. Tak szczerze. Nie wierzę, nie? Za dużo wielkich gier będzie zapowiedzianych na zimę. Wydaje mi się, że po prostu zimą takich gier się nie wydaje. Takie gry wydaje się w lutym, marcu, w kwietniu, może w wakacje, ale nie wydaje się tego w zimę. W zimę wychodzą tylko blockbustery, największe tytuły, nie? You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. Ale Deluxa można już zamówić i się przejechać na obsuwach. Dokładnie, to prawda. Ja tak samo mam z Bloodlines 2. Mam preorder Bloodlines 2 już od... Kurde, żebym ci nie skłamał. 3 lat? Czy ta gra wyjdzie? Ajajaj. Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's like a gravity gun, but it picks up. Call of Duty wyjdzie w grudniu, tak podejrzewam. One zawsze wychodzą w okolicach listopad-grudzień, tak żeby na święta były sprzedaż pod choinkę była duża. Wydaje mi się, że właśnie w okolicach grudnia wyjdą. Znowu mam taki okres, kiedy przez kilka tygodni stale dołuję się przez swój wygląd. Dlaczego się dołujesz przez swój wygląd? Że masz taki okres, że ci brzuszek pęcznieje, czy o co chodzi? Biedne wszystko małe. Buziaki, trzymaj się tam. Tylko mnie nie obchodzi, co ci goście gadają, chcę zobaczyć kolejny trailer. No to jest takie mamienie oczu trochę, nie? Jeżeli wychodzi na scenę jakiś twórca indie, to też trochę mnie to nie obchodzi. Wydaje mi się, że to, co mnie obchodzi wtedy, kiedy wychodzą jacyś specjaliści, którzy mówią o jakichś technologiach, to ma wtedy sens. Ale kiedy wychodzi jakiś tam CEO albo coś, to jest tylko marketingowe gadanie, nie? Ja się zgadzam. To nie Devolver, dokładnie, nie? Dokładnie. Ale jak rozumiem, to jest kurwa gameplay footage, nie? I wygląda jakby był gameplay. Cały jest interfejs. No, nie będę kłamał, gra wygląda przepięknie, nie? Ale pamiętajcie, Watch Dogs i Cyberpunk uczą. Póki nie wyjdzie, to nie wierzymy w to. Ale powiem sobie, jest dość drewniana ta gierka, jeżeli chodzi o pewne uderzenia. Znaczy dość drewniana. No nie jest aż drewniana, ale wygląda jak gra po prostu. Ładna gra po prostu, bardzo ładna gra. Więc trochę wierzę w to, że to może być gameplay, bo rzeczywiście widać tutaj, nie? Ciekawe. Ciekawe też, kurczę, na ile to nie będzie na przykład zmniejszone detale, na jakieś konkretne platformy. Ale wydaje mi się, że ta gra może tak wyglądać, nie? Gatunek gry gra, dokładnie. Bo niektóre trailery wyglądają jak na przykład to z Alienem przed chwilą. Po prostu to był film, nie? Filmik jakiś. A to realnie wygląda po prostu jak gra i to jest super. Bo trochę mi to nie wygląda jakoś niesamowicie rewelacyjnie, wygląda bardzo dobrze, więc to wygląda jakby to coś, co mogło wyjść. Więc myślę, że rzeczywiście ta gra będzie tak wyglądała. No kurde. Fajnie. Deptanie jak w Dead Space'ie, no. Trochę tak. To nie umie klatkuje, to ten gameplay klatkuje. I to bardzo klatkuje. Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty.
Jaką scenę zbudowali! In 2019, modern warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. Nie będę kłamał, Modern Warfare, ta jedyneczka z 2019 roku podobała mi się niesamowicie mocno, nie? Kurde! Masakra. And of course, Ghost. We needed a stage big Ale enough oczywiście nie to kupię make Call of Duty, nie ma opcji na to. a whole new way. Inspired by the world we're about to enter, oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Tak się kończy, jak wtykasz łapy tam, gdzie nie powinno się. Ja, ile jest Dead Space'a 1, a ile jest Dead Space'a 3? Podejrzewam, że tam Dead Space'a 1 będzie najwięcej. Tak bym podejrzewał. Crazy Ivan, dziękuję za słupka. We forward, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Jak rozumiem, Modern Warfare 2 będzie na silniku tego znanego 2019 roku z Modern Warfare 1. Po prostu jak widzę te 10 kg nadwagi i patrzę na te wszystkie koleżanki, które mówią, że jeśli ważą 50 kg, to już są grube, to mam dość. Kurde, powiem tak, no okej, to jest trudny temat. W sensie nadwaga nie jest okej i uważam, że powinno się nad tym pracować, żeby nadwagi nie mieć, ale każdy ma inną wagę, w której się czuje dobrze i o tym trzeba pamiętać. Każdy ma inną urodę. Ja wiem, że jestem randomem z internetu, nie? Ale jestem pewien, że po prostu każda osoba ma swój urok. Jeżeli dbasz o siebie, to jesteś przepiękną osobą, po prostu, nie? Społeczeństwo traktuje kobiety obrzydliwie po prostu. Wymusza się na kobietach, żeby były szczupłe, idealne, perfekcyjne. Kobiety nie muszą być takie, są perfekcyjne same w sobie, po prostu. Będąc sobą i tyle. O Jezu, spadło się. Imo wygląda średnio ta gierka, nie? No właśnie, to nie jest okej. Ja nie wyglądam okej całe życie. Nie. Nadwaga nie jest okej, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Jeżeli chodzi o wygląd, to jest zupełnie inna sprawa. Dej tam głośniej trochę. I moje jest bardzo głośno. Jeżeli one są grube ważąc 50, to dopiero ja ważąc 80. To, że one mało ważą, nie znaczy, że ty źle wyglądasz ważąc więcej i tyle. Jak dostanę informację, że ten Call of Duty powstaje na silniku tego Modern Warfare z 2019 roku, to będę rzeczywiście zadowolony, ale coś mi tu śmierdzi, że chyba nie. Albo ten silnik tak się zestarzał, kurde. Bo ta gra nie wygląda rewelacyjnie. Odbicia są. To jest spoko. Ale to może, że stream daje w kość, nie? Wiadomo. Wiesz o tym, Kai, że wielokrotnie mówiłem o tym, że porównywanie się z innymi osobami jest tylko przemocą. Nawet jeżeli wypadasz w tym porównaniu lepiej, a czy niezależnie, czy wychodzisz w tym porównaniu gorzej. Porównywanie się jest złe. Jest przemocowe. W taki sposób nie dotrzesz do tego, jak wyglądać najlepiej, tylko jak wyglądać maksymalnie tak dobrze, jak ta osoba, z którą się porównujesz. Na ile stawiasz ptaku, że jak dotrę do Modern Warfare 3, to znowu wypuszczą Modern Warfare 1? Nie wiem. Nie wierzyłem, że powstanie takie coś, nie? Z powrotem.
Ale rzeczywiście pamiętam misję na statku. To była epicka misja. To widać, że tutaj ma klimat. Oczywiście doceniam to, że można czytać napisy z wszystkich kontenerów, to zawsze na plus. Lubię, kiedy są takie detale na ścianach. To wygląda perfekcyjnie. By the way, cześć Pawlosa, hej. Możecie potwierdzić, że głośność jest dobra, niedobra? Tak, żeby wiedzieć, czy Pawlosa słusznie sugeruje? To co widzę, był na wersji silnika 8, a ten jest na wersji 9. What the fuck? Nie wiem, co to znaczy. A na jakiej wersji silnika był Cold War? Bo Cold War wyglądał paskudnie brzydko. Maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Nie wiem, po prostu patrzę na te Call of Duty. Jak dla mnie ta gra wygląda identycznie. Identycznie jak każde inne Call of Duty. Po prostu tak samo. W sensie wszystko jest tak tatuś w mamusie po prostu. Cold War miał własny silnik, inny niż ten, co używają. O, czyli jednak. No to kurde jest potential, nie? Dzięki, że tą dzięki, że te info uzupełniasz. Trochę ta gierka zyskała moje zainteresowanie. Jak będzie w Game Passie, to zagram. Nice. Ja nie wiem, mam mocno podgłośnione, bo deszcz inaczej by zagłuszał. No XD. Przecież deszcz koksu. Bridge entry. Check it. Controls are internal. All right, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute. Pawlosa, dziękuję za słupka. Ale serio, to są te same gry, tylko na nowym silniku? Nie, to są odświeżone gry. Trochę inne, bardziej taka inna iteracja tych gier, które już były. To nie jest powtórzenie fabuły, nie. Taka nowa interpretacja po prostu. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz. Ciekawe, czy będzie misja No Russians. Jeżeli dobrze pamiętacie, albo nie pamiętacie, to była ta misja, w której było się na lotnisku i można było, ale nie trzeba było strzelać do cywili. To znaczy, że to jest całkowicie nowa gra. Nie. Na 100% to jest całkowicie nowa gra, ale jest to jakaś interpretacja poprzedniej części. Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable. W wersji niemieckiej w ogóle się nie dało. Tego nie wiem. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together. Some really. To pamiętam, to od kilka patchy po premierze już było można skipnąć tą misję. Jak to można było nie strzelać? No można było nie strzelać.
Osobiście powiem, że kiedy grałem w tą misję, nawet się nie czaiłem, że strzelam do cywili, naprawdę. Nawet o tym nie myślałem, po prostu strzelałem, nie? Also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Moja wrażliwość w tamtym czasie była na poziomie, kurde, orzecha laskowego. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change. Wolfenstein w Niemczech wycięli wąs Adolfowi. Incredible rendering, incredible graphics, Nice. all the things just within the game itself, built all on one shared engine now. W Niemczech za hajlowanie i gesty nazistowskie można iść do więzienia na 3 lata. Do 3 lat, sorry. Ale jeżeli jest się turystą, raczej kończy się na naganie, a nie na więzieniu, ani mandatach jakichś większych. All eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here. Brzydzi mnie to pogadanie na temat Call of Duty. Activision jest w bardzo złym miejscu i powinniśmy dojebać tą firmę, żeby usunąć do pnia po prostu te zapędy, w których kobiety są tak źle traktowane. Ale ja wiem, że gracze mają krótką pamięć, więc pozdro. Podejrzewam, że nawet jakby była, to by ją wycięli z powodu aktualnej sytuacji na świecie. Możliwe. Only money we care. Trochę tak. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Nie wiedzieć czemu, ale jak wyobraziłem sobie turystę mieszka w Niemczech, co hajluje, to wyobraziłem sobie, że ten turysta ma ksywkę TWX Cox. Nie, Tomek jest kozakiem w necie. W życiu realnym nie wierzę w to, żeby tak się zachował. A co to za ciekawa gierka jest? Jakaś nowa gra Lego wychodzi? Śmieszny ten trailer, ale w ogóle nie wiem, co za gra w ogóle jest. Fajnie zaprojektowany Flashback 2? No kurde. A to tego się nie spodziewałem. Flashback to jest gierka, która wyszła w 92? Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Team Astronauts? Czy to nie jest ta gierka, która wyrosła z People Can Fly? Na czele niego był... Kurde. Jak on się nazywał? Zapomniałem, jak się nazywa. Przypomnijcie mi, jak się CEO nazywał. Adrian Chmielarz? Dobrze pamiętam? To jest ten gościu, co płakał, że People Can Fly nie jest już polską firmą! Wszyscy teraz się przenieśli. Zresztą tak pewnie Adrian Chmielarz się cieszy, ponieważ People Can Fly nie zarobiło w ogóle na swoim ostatnim looter shooterze.
Następnie ze studio, które stworzyło The Vanishing on the Ethan Carter, a teraz obecnie robi Witchfire, który widzimy na ekranie. Tak powiedzieli Polska. Tak, ja wiem. The Astronauts to jest polskie studio. One ma swój oddział w Warszawie. Adrian Chmielarz je założył. Opowiadałem o tym przed chwilą. Mam nadzieję, że słuchajski, chociaż trochę. Na Epic Games Store! Haha! Early Access soon! Okay, next up, Wojciechowski jest aktualnie CEO. new game from a new independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. In Europe. Online Live. 29. Jestem ciekawy, jakie to jest państwo z ten. I can't believe what I saw. Ty, Fallen Leaf to jest polskie studio. Dlaczego mówią, że Europe? Solace, everything okay in there? Siedziba w Warszawie. Kolejna polska gra. To ci od Hellriders? People Can Fly stworzyło Outriders i Bulletstorm i pracowało nad Fortnite. Chyba też Painkillera dawno temu robili. Coś tam chyba przy Gearsach też klepali. Chyba Judgment zrobili. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. Troy Baker będzie dawał głos w tym, w Fort Solis i Roger Clark. Yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. Wow, Polacy zaszaleli, naprawdę. Jezu, przez te dwa nazwiska to po prostu mogą sprzedać tą grę tak po prostu. Holy shit! Ja pierdziel, to jest rzecz, naprawdę. Ta gra jest na tym? Na Steamie? Można do wishlisty dodać, oczywiście dodaję. Holy shit! To też jest thriller horrorowy. Kolejna gra, która wygląda jak Dead Space. Ja pierdzielę, ty. O co chodzi? Ta gierka była prezentowana? Fort Solis. Przypomnij, kim oni są? Naprawdę nie znasz Troya Bakera? Nie no, trolujesz po prostu. To są aktorzy głosowi. A zresztą, trolujesz. Mówię o tej strzelance z rzucaniem czarów. Ja pierdziela, ja wiem, które... Kojarzę z nie wiem skąd? Ja pierdzielę, nie wiem tam, ja jakby... Troy Baker to jest głos między innymi The Last of Us Joela, między innymi Samuela Drake'a w czwórce Uncharted, w Bioshock Infinite Booker czy Brooker, jak się nazywa ten gościu? Zapomniałem już, sorry, dawno nie grałem. Witchfire to był. Witchfire to jest polska gierka od pozostałości po PL Fly. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important, so we're going to let the game speak. On nie żyje tylko grami. Jak ty kurwa nie żyje? Revrax, co ostatnio robiłeś oprócz grania? Wow. Są wielkie nazwiska, naprawdę.
fast pace through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. A Roger Clark nadawał między innymi głos, jak dobrze pamiętam, Arturowi Morganowi z Red Dead Redemption 2. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour he comes to us and he goes, it was like a recovery program, it was 12 steps. Cześć Draxu, hejka, cześć Han zresztą. Incredible fight, and about halfway through I started... W takim razie wielka szycha. To są dwie wielkie szychy, naprawdę. To są jeden z najbardziej znanych głosów, Troy Baker szczególnie, jeżeli chodzi o giereczkowo. And we did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us. Chyba drugą taką wielką, na równi z Troyem Bakerem, chyba jest Nolan North, znany. Nolan North i Troy Baker to są nazwiska, które sprzedają gry. Dla porównania, Nolan North to był głos głównego bohatera Uncharted. Draxu 2 lata wspiera? Holy shit! Dziękuję bardzo. Ale ptaszor ci wyrósł. Na serio. Mało co kojarzę same nazwiska, a raczej głosy. Nie, tak szczerze, Rewrax, to są najbardziej popularne voice actingowe głosy, nie? Kiedy ty mi siedzisz i mówisz, ty ptaku, ten głos co ja kojarzę to jest japoński visual novel, coś tam, to ci goście, jak właśnie między innymi Nolan North czy Troy Baker, to są ludzie, którzy są jednymi z najbardziej znanych voice aktorów growych na świecie. Zaleciał mi FNAF-em, nie będę kłamał. Routine. A co to jest? Lunar Software? Wow. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox. Świetnie to wygląda. Announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? Summer Game Fest audiences right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, ZOA Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. Oczywiście Routine też dodaję sobie do wishlisty, bo to się zapowiada super. La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexy. Czy on teraz reklamuje energetyka? Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise Cześć Aro, siemanko. that happened. You know me as the Foundation. And I got to tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I got to say that, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam.
Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference... Czyta jebaniec. Czyta. Jebaniec czyta za kamery. To za gnojek. Czyta, za telefonem ma. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. Czyta, no. Co za ziomek. No XD nie wytrzymam, no. Ja nie mogę. Normalnie jakbym ten. It is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black. And I'm honored to show it to you guys on Dwayne Johnson, czy mógłbyś się odwrócić i pokazać, co trzymasz za telefonem? Stay safe, stay focused, keep having... Stay focused! Ty. Gościu zareklamował film Black Adam, to jeszcze zareklamował energetyka, no. Wow. Wow. O, a propos Outriders, gra People Can Fly, polskiego studia, które, co ciekawe, nie zarobiło na plus, więc nie dostało żadnych pieniędzy od wydawcy. Wszystkie pieniądze poszły do wydawcy. Więc People Can Fly jest teraz w słabej sytuacji, jeżeli chodzi o pieniądze. Czyli taki Superman tylko z DC. Mówisz tak jakby Superman był kurwa z Marvela, ty, mordo. Czekaj, a on nie miał być w Shazam 2, a nie mieć własny film? No ma własny film, czego nie rozumiesz? Widać, było tak dużo scen Black Adama w Shazamie 2, więc wycięli go całościowo z Shazama i zrobili nowy film. Nie, no ja szaleję po prostu. Ta gra wygląda bardzo, bardzo, bardzo dziwnie. Nice. Bardzo generyczny. Outriders jest mega, mega generyczny. Aaron, nie chcę ci mówić, ale Superman to też DC. A nie Marvel? Jakby ktoś z was chciał pograć w Rise'a, to ja bym chętnie pograł, bo ja powiem szczerze, że ten Monster Hunter bym chciał ogarnąć. Ale samemu bardzo słabo. Reklama Fall Guysów, czajcie to? Ale dziwne to jest. Jeżeli Fall Guys staje się free to play, to nie będzie trzeba mieć PS Plus na to, żeby grać online. Tak by the way. Chyba że coś się zmieniło, bo jak dobrze pamiętam, gry free to play nie potrzebują PS Plus. A to już nie umarło? Ta gra chyba miała się dobrze. To się nie jakoś rewelacyjnie, ale dobrze. To jest fajna, casualowa gierka. Uważam, że to jest fajne. Ta gra wygląda naprawdę rozsądnie. Nie, żebym chciał w to grać, ale wygląda rozsądnie. Tylko gry z abonamentem potrzebują PS Plus. Co? Nie, tylko wszystkie płatne gry potrzebują PS Plus, żeby grać.
A gry, które są free to play, nie potrzebują. A co to jest za gierka? Cross Giant Studios. Ja w ogóle tego studia nie znam. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Według tego, co mi Google mówi, to jest studio, które powstało z byłych pracowników Blizzarda, między innymi twórców StarCrafta 2 i Warcrafta 3. Więc weterani Blizzarda mają stworzyć swojego własnego RTS-a, więc to będzie RTS. Command, I may be onto something. Przed Fortnite jest darmowy, nie potrzebuję, więc tak. No. No tak, ale Fortnite też ma inne zasady, nie? Pamiętajmy o tym, że Fortnite to jest gra, która sprzedaje całe... nie wiem w sumie całe, co chciałem powiedzieć. Fortnite to jest po prostu inna liga, nie? Prawdopodobnie Fortnite mógłby wydać konsolę i nawet ona by się pewnie jakoś tak udała nawet. Accomplished. Nie chcę nic mówić, ale ta babka wygląda jak Carrigan ze StarCrafta 2. Oczywiście przed przemianą, nie? Hang tight, Doc. I've got this. Co to za klimat jest? Jakby się Diablo ze StarCraftem za garażami spotkali. Nowy StarCraft? Znaczy, to się nie będzie nazywało StarCraft, nie? Ale być może tak. Mają moją atencję. Chociaż pamiętajmy o tym, że RTS to jest martwy gatunek, nie? To jest gatunek retro. Stormgate. Jezu, jaka to jest generyczna nazwa. Jezu, dlaczego ten trailer teraz zaczął mieć 15 FPS-ów? Ojeju. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. Stormgate to jest bezpłatna gra, by the way. Według rozpiski na Steamie. Free to play real-time strategy game. All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Efekty 3D, dlatego. Tak, to duchowy następca StarCrafta i wszystkich RTS-ów. Nowy Chrystus. W cudzysłowie. We saw an archaeologist from the human resistance in that intro cinematic, and then also... To spadł hype jak free to play. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jest niska bariera wejścia. A RTS-ów jest mało, więc kto wie? Kto wie? Nie chcę nic mówić, ale League of Legends na przykład powstał właśnie z ex-pracowników Blizzarda. I też free to play. A co mamy teraz, nie? A wiem, nie zachęciłem was. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to... Ale rozumiem też twoje obawy, Revrax, bo jak jest free to play, to jakoś muszą zarabiać, co nie? Jakoś muszą zarabiać. And we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of
work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023 you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so Graficznie thrilled. wygląda trochę właśnie jak taki bardzo kolorowa adaptacja Diablo połączonego ze StarCraftem. Trochę to wygląda jak ta MOBA od Blizzarda. Kolorowo, nie? Frost Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Chyba wszyscy ekspracownicy jakiegoś studia okazują się spokoziomkami, dopóki to nowe studio nie przemieli ich i stają się tym samym, czy odeszli. Coś ten desen, nie? Rogue. Jakaś gra typu Feelings. To było Heroes of the Storm, ta MOBA Blizzard, co nie? Ale kolorowo podobne, nie? A to ma taką gierkę. Wygląda jak taka gra, która wizualnie ma być prosta i ma opowiadać jakąś historię o bohaterach. Takie mam vibe, nie? Ale... Trochę This War of Mine mi się skojarzyło i trochę ta gierka The Flute. Ta gra, co się pływało na tratwie i wchodziło na kolejne wyspy, survivalowa taka. Highwater, coming 2022. W tym roku ma wyjść, a nie wiem kiedy. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged Adventure by strategy. climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, Studio z Białorusi i z Ukrainy. By the way, jebać Białoruś. Za mało się o tym mówi. Jebać Białoruś, naprawdę. Zbyt mało o tym mówimy. Białoruś jest zjebana. Where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. A już takich gier nie zrobiło się za dużo ostatnio? Możliwe, nie? Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every Ta digital... gierka mi się bardzo kojarzy z Two Point Hospital. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Ale o czym to jest? Nie mam pojęcia. To nie jest gra w stylu Truman Show? Allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Nie rozumiem, o czym ta gra jest, naprawdę. Trochę jestem zagubiony wręcz. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out. You don't want to get... Jakie mają ostatnio przesyt gier z gatunku symulator uczuć. Wiesz co? Wciąż zawsze będziemy mieć miejsce na to, żeby były gry, symulatory uczuć, które mają coś ciekawego do powiedzenia.
Nie znam tego studia. Co to jest? Ktoś coś wie? Jakieś przewidywania? Jestem zagubiony, jestem zupełnie zagubiony. O co chodzi? O nie, Ghost Simulator 2? No kurwa, XD, nie? Trzy! Trzy? Jakie kurwa trzy? Gdzie jest kurwa dwa? There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Nie Sun. wytrzymam. Gdzie była druga część, ja się pytam. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith. Midnight Suns to jest Marvelowa adaptacja XCOMowej formuły. Znana jest z tego XCOM 1 i 2, które są Enemy Unknown, więc to jest ten typu dwie akcje. Ruch plus akcja do wykonania. Właśnie kurwa nie ma dwójki. Ej, czy Venom pierdzi zieloną mazią, czy mi się wydaje? Mother won't hurt you. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak marka 2K i Marvela jest droga, to wydaje mi się, że ta gra nie jest w stanie na siebie zarobić. W sensie jest za mało ludzi, którzy lubią gry XCOM podobne. Ta gra wygląda jak coś, co po prostu na siebie nie zarobi. A i tak powstaje, fajnie. Fajnie, że wychodzi, ale nie przewiduje sukcesów. Pre-order now, żeby dostać Doktor Strange, nie? Skin do Doktora Strange'a, no. Nice. That used to always work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Cuphead, przepiękna gierka, przepiękna. Dzięki Kai mam tą gierkę, za co jej jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Buziaki, słodziaku. Uwielbiam tą gierkę, przepiękna. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. My Steam Deck, Bogol.
amazing this looks and the backgrounds and what you guys To dziwne, co nie, z tym Strange'em. Haha! Czajcie, Doktor Strange, dziwne, co nie? Haha! I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new... By the way, takie friendly reminder. Kupujcie gry na GOG-u, póki jeszcze ta platforma nie umarła. W tym roku fiskalnym GOG zarobił 100 000 złotych na plusie było, więc sorry, ale jak zaczniemy kupować więcej gier z GOG-a, to ta platforma upadnie, a to jest jedyne miejsce, gdzie można kupić porządnie wykonane adaptacje retro gierek. Znaczy adaptacja ma na myśli, to są te same gry, tylko adaptowane do nowych systemów. Hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Cuphead to jest tak przepiękna gra, nie wytrzymam tego. Świetnie to wygląda. Cupheadówna jest w nowym DLC. Super. Doceniam damską postać. Znaczy, kurde. Damska filiżanka, no jakby... Filiżaneczka. Filiżancia? Po polsku może się nazywać żancia. Filiżancia. O nie. O Jezu, jak ta gra dobrze wygląda. Kurde. O, wyjątkowa sprawa. Tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It's streamed koleżanka. 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. World Premiere. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Jak widzę ten gameplay, to zupełnie nie rozumiem, co tu się dzieje, nie? Ale jak widziałem te wstawki fabularne, to wyglądało zajebiście. O co w tej grze chodzi? Ktoś może mi wyjaśnić, co to jest za gra w ogóle? Showering me with gifts. Good thinking. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father. 16 czerwca ta gra wychodzi. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a Przyszły czwartek. game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. A szczerze nie rozumiem tej gierki. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together.
Co to jest? Taki trochę to wygląda jak Hotline Miami? Taki vibik ma? What's happening? The big guy's actually going through with it. My Friends Pedro vibe. Trochę tak, jakby Pedro spotkał się z Hotline Miami za garażem i zrobili sobie bobaska. Trochę Gangbista też tutaj widać. Kurde, są takie gierki. Jest taki... Jakie gry wam przypomina ta grafika tutaj? O, Wojciech, siemanko! Jak tam u ciebie, co tam? Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right. Warframe to jest ta gierka, która od 15 lat powstaje. Cały czas się zmienia. Nice. I'm so good, my fellow Canadian. I know. Dość często wspominasz za garażami. Czy coś ci się w życiu za garażami przydarzyło? Nie, raczej nie. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know. Spoko u ciebie? Dobrze, w końcu dostałem rower z powrotem. Łącznie naprawa mojego roweru kosztowała mnie 720 zł. Nice. Czyli 1/3 jego wartości. Nice. Oczywiście pierwotnej wartości, nie obecnej. Category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July. Raczej, czyli wyparłeś to w pamięci. Możliwe. Jeżeli to wyparłem, to nie pamiętam tego na 100%, nie? But yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics. In-game goodies! To jest to, co lubię najbardziej. But of course, the reason I'm here is to... Nadal czekam na mobilki. Co? Ja się zdałem na motocykl za pierwszym razem. What? Nice! Gratuluję. Holy shit. Dobrze, w końcu skończyłeś te egzaminy, będziesz miał więcej hajsu, żeby wydawać na swojego ulubionego streamera. Buja! Aj, musiałem. Jeżeli ktoś z was nie wie, jeżeli ktoś z was nie wie, to pamiętajcie o tym, mordeczki, że tu jest harmonogram streamów najbliższych, trochę innych zazwyczaj i zbieramy na utrzymanie kanału, więc jeżeli ktoś z was docenia to, że ten kanał jest taki, jaki jest i chcecie, żeby dalej streamy były regularne, no to tyle potrzebuję pieniędzy, żeby to utrzymać. New dangers. New choices await us now. Czy główny bohater tej gry, nie, ta postać, co widzieliśmy przed chwilą w tej grze, nie wyglądała jak aktor, który grał Mandaloriana? Zapomniałem, jak się nazywał. Pedro? XP, cześć. Co sądzisz o GTA 6? Pojawi się? Nie pojawi się. Nie wierzę w to, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to jest zbyt duża gra, żeby ją pokazać na jakimś Summer Game Fest. Wydaje mi się, że Rockstar, jak będzie chciał pokazać GTA 6, to po prostu zrobi swoją własną konferencję. Wydaje mi się, że to jest zbyt duża rzecz, żeby ją reklamować na jakimś takim podrzędnym Summer Game Fest. Wydaje mi się, że jedyna strona tego interesu, która by doceniła to było Summer Game Fest, a nie Rockstar. O, Honkai! Ooo! And this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Hoyoverse. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters.
In the near future, you will encounter many. Można biegać. 10% widzów konferencji wyłączyło ją. Nie no, co ty. Nie, serio, graficznie wygląda jak Genshin, naprawdę. True story. Jak odbiorę prawkę, to by w domu przez 5 godzin zobaczą. Nie dziwię się. Masz już jakiś motocykl w ogóle? Czy na oku, czy kupiony? You will arrive at the end of the story. That's the you I like. Jakaś data? Gęsin! Welcome aboard the ዄYWO. Nie no, wygląda identycznie. To jest jak dla mnie Genshin tylko w trochę innym klimacie, nie? Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away. Kurde, kolejna gra na skilla. To jest jakiś kącik japoński w ogóle. Of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Cooler Genshin. Przecież skill to zaraz się rozpuści z podniecenia, ty. Ojciec ma, już go uświadomiłem, że dużo nie będzie jeździł. Dobrze mu tak, dobrze. Nice. Kontynuujesz nasze analogie, trochę to wygląda jakby Transformersy i... Nie. Astral Chain i Nier Automata spotkały się z garażami. Mam zamiar kupić jakiś motor. Ja obecnie zupełnie nie mam na to hajsu, ale planuję iść na prawo jazdy na motor. No! Lecimy, to jest hit. Gorzej być nie mogło. Masakra. Ion Fury skończone? Nice, cieszę się, Draxu. Jak tam ci się podobało? O tak! Błagam, jak chcę grać. Jak chcę już to grać. Jak ja uwielbiam side scroll... Jak to się nazywało? Bitemapy. Bitemapy. No, uwielbiam. Uwielbiam. Do teraz co jakiś czas zagrywam się w beat'em up o nazwie Scott Pilgrim. O, zrobiłbyś prawko, ptaku, to miałbyś do końca cześć prawo. Na chwilę obecną to koszt 2200 zł. No, to jest dla mnie za dużo w tym momencie. Bo i tak musiałbym jakiś motocykl kupić, nie? No, grałbym jak dzika kuna. Dawajcie mi to. Serio, beat'em up to jest martwy gatunek, ale ja lubię. Ja po prostu lubię. Serio. Ja po prostu lubię te gierki. Szczególnie jak są dobrze zrobione, nie? Bo oczywiście wiadomo, nie wszystko, nie? 200 zł badania lekarskie? Spoko. Ja mam ubezpieczenie zdrowotne, więc w LuxMedzie i w Medicover, więc ja mam za friko takie badania. Zapytacie, dlaczego mam w dwóch?
bo jedną mam od narzeczonej z firmy, a drugą mam ze swojej firmy. Czyli jak lubisz martwego dnia, to nie czyni ciebie nekrofilem. Oh my god. A co to jest za gierka? Wait. Co to jest? Co to jest? Ten minigun zainteresował mnie. Coś? Jakieś przewidywania? Nie będę kłamał, Wojciech, ale marzy mi się elektryczny motocykl. Ja nie lubię benzyny, ani silników, nie lubię hałasu. Ja chcę po prostu zapierdalać po cichu. Naprawdę, no. Nie mam pojęcia, co to za gierka jest, naprawdę. Sega! Humankind. Czy Humankind wciąż nie ma polskiej wersji językowej? Chyba tak. No, to jest słabe, szkoda mi. Chciałbym, żeby Humankind miał polską wersję. No po prostu, wydaje mi się, że takie gry powinny mieć polską wersję, po prostu. Wszystkie gry 4X powinny mieć polską wersję językową, po prostu. To są gry, które potrzebujesz idealnie rozumieć, tyle. A ja lubię zapierdalać głośno. Ej. Każdy lubi inne rzeczy, nie? Skuter albo motorynkę? Ja jeździłem dużo skuterami i zresztą do teraz mam kartę motorowerową. Nie wiem, czy to istnieje. Chyba to już nie istnieje. Chyba już nie ma kart motorowerowych. I dopóki poważnie się nie wypieprzyłem na głupiry i na skuterze, to lubiłem jeździć na skuterach. Ale jak zapierdzielałem i się wypieprzyłem, to do teraz, do niedawna bałem się po prostu wsiąść na skuter. A teraz motocykl mi się marzy. Tak, żebym, jak już się wypierdzielę, żebym nie musiał już wstawać. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient... Jak powtarzają Civilizations, żeby wiadomo było, nie? One Piece is I celebrating... co, Flaku, robiłeś brrr skuterem? Robiłem, oczywiście. Is bringing the mega popular franchise back to video games. Cześć. To jest gra, która jest fanserwisem od razu? XD. Czy ta główna bohaterka od razu chodziła z piersiami na wierzchu, czy to tak specjalnie, nie? Są karty motorowerowe. W prawo jazdy jest zaznaczone jako AM. No ciekawe. Ale to wciąż 16 czy... Wciąż 16-latkowie mogą zrobić sobie kartę motorowerową? To będzie open world? Z One Piece'a? Serio? Dlaczego ona jest rozebrana? What the fuck? Nandayo! Nani? Baka! Bakaro! Tak? What? Czy ta ruda to na przestrzeni 1000 odcinków urosła w piersiach? Czyli to jest ta legendarna kobieta, której rosną piersi tak po prostu od wieku, czy od czego? Nie czaję tego w ogóle. Zapowiadają jakąś grę, która jakby... What? Nie rozumiem. Jestem tak confused, że nie wiem. Nie pamiętam, jak wyglądało anime, ale to wygląda bardzo dziwacznie. And hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination.
One Piece Odyssey. Nie czaję. Ale z otwartym światem? Ciekawe. World premiere. Speaking no English language. Yikes. Launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. A co to jest? A ja są new files. Nice. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming Taku, purchases. mi się marzy Harley Davidson, ale jest bardzo drogi. Kurde, nie wiem, to jest jakiś taki mokry sen ludzi, którzy robią prawko na motocykle. Ja trochę powiem szczerze, nie za bardzo. Mam wrażenie, że to jest nazwa bardzo, bardzo przeruchana. Showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Game Pass reklama. You nuts? Samsung Gaming Hub będzie miał tyle... nice. Kupiłbym za samo brzmienie podczas jazdy. No nie wiem, jakoś mi się wydaje, że ta marka jest taka zbyt, wiesz, lamerska. Ale kurde, no kim ja jestem, żeby ci tam mówić, że masz nie kupować, nie? Ale tak, nie wiem, nazwa dla mnie jest taka... Capcom Arcade Stadium 2. What the fuck. 2022 rok, nie? A co to jest? Nowe Rabbidsy? Nie, Strikers! Ajajaj, pograłbym Strikersów. No holds barred, soccer-ish sport. Chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. Jak do samego anime jestem pozytywnie nastawiony, to do gier anime już gorzej. Nie dziwię się, gry są różnego poziomu, nie? Tak nie kupię, nie mam 80 000, jakbym miał, to są inne wydatki. 80 000 to jest w chuj dużo pieniędzy, tak naprawdę w chuj. Tak aż wiesz, tak, to są już kolosalne kwoty, takie kwoty, których nie wydajesz na tak po prostu. Trzeba mieć naprawdę bardzo dużo kasy, żeby powiedzieć sobie, nie no dobra, 80 000 na motocykl, okej. Ale szczerze nie wiedziałem, że aż tak drogi jest. Ja myślałem, że tak w okolicach 40 000 są, ale pewnie masz rację, no bo kurde, tam nie jestem w temacie. Gra, w której trzeba klikać rytmicznie, żeby móc strzelać. Często gry anime są mocno na kolanie robione. Tak, to prawda. Mnie też to zawsze zniechęcało, że te gierki... Ale zresztą gry na bazie filmów czy seriali też bardzo często są zjebane, więc... What the fuck?
Używane za 80? Jeszcze kurde lepiej. Bo za 40 pewnie jakiś zezłomowany. Najbardziej metalowa gra, jaką grałem, to jest Factorio. Bez kappy. Bullet per Minute już wyszło. Mam ją też na Steamie. Metal Hellsinger. Ciekawe. Wygląda czy to jest jakiś... Czy to jest jakaś... To jest gra tych samych twórców? Nie wiem. Ktoś coś wie? That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play. Hellsinger. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting The Outsiders jest producentem. binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a I camp. wcześniej zrobili Here's the first look at the Conana? Tego Conan Exiles? But if your whole family, you know, Czekaj, co ja patrzę w ogóle? Co ja patrzę? every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all To just jest fanką, mnie to nie jest to. hanging on the end of a rope. Outsiders chcę zobaczyć, a nie ten. Pull them all back out. You can't. No Jezu, fanką to jest wydawca przecież. God damn it. Fall right down to the bottom of the well with the rest of them. Jedyną rzeczą, która mnie przytuliła, to poduszka bez kapy. Tulasy, Redus, tulasy. Widziałem za 30 000, ale to już był stary złom. Rozumiem, o co ci chodzi. Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. To jest ta gierka. Ta gra wygląda jak, kurde, twórców Until Dawn. 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry. Co to za gierka? Tak, Supermassive Games. To jest to. Ciekawostka. Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and 10 czerwca? Ta gra już wyszła w sensie? Nic o tej grze nie wiem w ogóle. Co to za gra? Here is your exclusive new look. Ty, no wyszła. 270 zł kosztuje. Ma polską wersję językową? Ma polską wersję językową. Pierwsza gra od Supermassive, która ma polską wersję językową? What? Nie, no to hicior, ty. To ja sobie dodaję do listy życzeń. Wow. Premiera za 10 godzin. Wow. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Once you have realm cards, you can activate the Trzymaj się, Wojciech. foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your Tak jak Until Dawn też miało. Tak, Until Dawn miało, ale wszystkie kolejne gry po zerwaniu umowy z Sony nie miało polskiej wersji językowej. A tej najbardziej metalowej gry to na Steam nie było tylko demo. To jest gra twórców Bullet per Minute. To jest ta sama mechanika wbijania w rytm. Jakby to jest inna odsłona.
this, and all is mended. Nightingale. Trochę nie rozumiem tej gierki. Za bardzo się roznieciłem tą gierką od Until Dawn. Właśnie, Saints Row, tak by the way, miało wyjść chyba w marcu tego roku, więc... Gdzie ta gra jest? Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Demo, w którym możesz ubrać swoją postać. To co, jako horrorek na live? Kurde, możemy zbierać na streamie na tą gierkę. Czemu nie? We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I ain't never got this effect, don't react to the test. Nie wiem, ta gierka bardziej mi przypomina teraz Watch Dogs Legion niż Saints Row. Ale może... Nie wiem. Tak, by the way, ta gra nie wygląda zbyt dobrze. Wizualnie wygląda bardzo tak nieaktualnie, jak z PS4 może? To jest Saints Row? No tak, w teorii tak. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Ale się dzieje, co? Ejej. Fat Shark. To jest za studio. Czy to jest ten twórcy Vermitide'a? Czy to nie jest Vermintide? Co to jest w ogóle za gra? To wygląda jak Warhammer. Co to jest? Wait. Co by ją minęło? Kurde, Left 4 Dead mi się mega podobało, ale Vermintide nigdy nie potrafiłem zagrać. Vermintide to trzeba z kimś. Grałem z kimś, nie grałem samemu Vermitide'a, luz.
Dark Tide! To nie jest Vermintide, to jest Dark Tide. Okej, nice. Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Days of Fear They're 3? ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a Unreal dose Engine 5. of this. O, to ciekawostka. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Bluebird Team. Anshar Studios. Layers of Fear. Fear 3. Nowy horror. Ears. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is Nie mine. grałem w Layers of Fear 2 w ogóle. Może powinienem Layers of Fear 2 przejść najpierw. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Czy przechodziłem Layers of Fear 2? I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Aha, dzięki. Na początku 2023 wyjdzie bez podtytułu. Czy ja mam tą grę w ogóle? Niby gra jest niby GOG jest odpalony w tle, ale się update'uje. What the fuck? Nie rozumiem. To protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer. GOG, proszę! Na drugi ekran chcę, żebyś był. Jesus Christ. Sorry. From WB Games Montreal. Sorry. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today we are Nie mam tylko thrilled to jedynkę. share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Na Steamie wciąż nie ma tego. Szkoda. A ten Gotham Knight wygląda jak jakiś bait. Tak szczerze. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. To nie bait, to bad bait. Marvel Avengers vibe. Tak!
No właśnie, ja mam taki vibe. Co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But Layers of Fear jest ekskluzywem na Epic Games Store, tak by the way. Last of Us 1 and 2 both Ciekawostka. launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us. Więc nie wyjdzie na ten. Hard to believe. Yeah, it's crazy. Więc nie wyjdzie na Steam'a tak od razu. By the way. And we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready. Multi The Last of Us. Nice. A little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story No, is very Rewrax. to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live. Pogłoski też mówią, że Jezus co czyni robi salto na Pałacu Kultury, bez konkretów nic pogłoski nie znaczą, prawda? We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog. Twórcy Chernobyl mogą zrobić z tego naprawdę dobry serial. The quality's so high. It's so authentic. Tylko że fabuła The Last of Us nie jest tak dobra, jak się o tym mówi. No, ta gra jest przeciętna. Fabularnie, naprawdę. Fajny ma klimat, okej. Ale ten serial to musi tą fabułę zrobić na nowo. W sensie zrobić ją. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Zrobił jeden odcinek, był reżyserem, no XD. Okay, first look. Let's take... So you could see this is a certain museum that players might know. A ta dziewczyna to nie jest przypadkiem aktorka, która grała taką młodą królową jakiegoś rodu w grze o Tron? Dobrze kojarzę twarz? I ten gościu też zresztą, kurde, Mandalorian / gra o Tron. Gościu od Jin tak zwany, co mu wydłubali oczy. When we made the game, and it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Come on up.
Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Ten znowu wrócił. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. Wydaje mi się to takie nienaturalne, kiedy wychodzi jakaś mała grupka ludzi na środek sceny i zaczyna opowiadać reszcie ludziom. To jest tak, kurde, takie nienaturalne, takie dziwne. Secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had. Except for today. Dla mnie to jest tak dziwne po prostu. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it. And Jestem słuchaj gier, nie dla gadania. Tomek, ja myślałem, że tu jesteś dla mnie. What the fuck? Ajajaj, jak tobie się to szybko zmienia. I'm so excited about the series and the fact that you guys. Czy to jest live, tak by the way, ta konferencja, czy to jest już nagrane i to jest puszczone live? No bo ogólnie tak wiesz. Yes. I can tell you. Wiesz, co to jest pytanie retoryczne? Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea. Nie było tu pytania. It looks like you guys are remaking the original game, and this is Mam like dwubiegunowość, kiedy się wkurwię. Dwubiegunowość się albo ma, albo się nie ma. Nie ma, że się dwubiegunowość aktywuje, kiedy się wkurwiasz. Może się nasilać ewentualnie. Jakieś twoje destrukcyjne momenty. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. PlayStation. Gdzie już to widziałem, by the way. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. No to już widzieliśmy przed konferencją. Remake jedynki na silniku, który przypomina trochę dwójkę, ale nie wiem. Trudno to ocenić po streamie, nie? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's Byłem, ale nazbyt skupiony jesteś na konferencji, a no mało ciekawa jest. Och, stop it, you! I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process. Wreszcie zapowiedzieli coś oprócz anime. What the fuck, Skill? Czy ty coś oglądałeś w ogóle na tej konferencji? Have a lot more fidelity,
And then the animators went back and We're seeing studied. side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have And the PC. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played it. 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it Oh, was I such can't a, you guys did such an amazing job on that original game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. Mam wrażenie, że dla takich aktorów granie The Last of Us 1 i 2 Well, it's the whole, like, all the to jest coś. Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this. Coś minimalnie ciekawego, to bez przesady. Było Witchfire, zapowiada się na dobrą gierkę. Ciekawą na pewną gierkę. Routine, który też się wydaje, że ma coś ciekawego do pokazania. And shortly thereafter on PC. Calypso Protocol, kolejna gierka. To jest jakby jest sporo rzeczy, które się tutaj wbrew pozorom pojawiły. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Pisałem, że na początku było, ale potem anime. No kurde, brakuje trochę rzeczywiście w niektórych żerach, nie? Look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person Chwila, event. czy to jest tylko reklama, co będzie się działo w najbliższym czasie, czy to jest końcówka Summer Game Fest? And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Ajajajajaj. Ajajajajaj. No, to tyle, nie? Szkoda, że tą bombą, która miała być zaskakująca, okazała się ten... A, Tim Schafer, ruszysz mi na mordę. Happy birthday, Day of the Devs! Day of the Devs! What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. Bez kitu, co bez kitu? Traksu, co bez kitu? Put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody. Put on your party hats. Everybody. Ci jacy tam poruchani trochę, ty. Jakie czapeczki! Put on your party hat. And enjoy Day of the Devs. Tim Schafer to jest w ogóle... Nie, on jest taką zabawną osobą, masakra.
We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded. Co on pokazuje? A game for kids. But today we're gonna talk about this guy in my upcoming project. That is a collaboration with Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Ale śmieszna prezentacja. Oh my god. Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Oh wow! Jak wybierasz kraj, z którego pochodzisz, tam jest twoja to jest średnia przeżywalność? Średnia przeżywalność ludzi? Ty, ta gra jest jakaś pojebanie ciekawa. What the fuck? O, grał byciu muchą, czajcie to? No hit. In Time Flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So these are the things you can do in the world. O, masakra, aż mam ciarki, naprawdę. Holy shit, to jest dobry staw. Get rich! Get drunk możemy zrobić jeszcze. Ej, ta gra jest ciekawa. Nie, ja tą grę będę grał. Nie, to jest hicior po prostu. Tylko, że mi się wydaje, że na tym trailerze to pokażą całą grę. Nie no, XD. Go on tour! No nie wytrzymam tego, ty. The game is coming to PlayStation, Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Sometime next year. Timeflies.buzz, where you can sign up for the newsletter, so you get updated when Chodzę tam. Mogę wishlistować na Steamie, bierzemy to. the Steam page where you can wishlist the game. Thank you. Ale jazda, ty, to będzie hicior normalnie, ty. Nie ma na Steamie cały czas, nie czaję. Nie potrafię to napisać, czy jak? No nie, chyba nie ma. Aki z tym, zapiszę się na ten. Zapiszę się na newsletter. Our next game is Planet of Lana, the debut title To jest jakiś hicior po prostu. and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark What the fuck? Ej, to jest dobry staw. but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Ej, kolejna... Ale przepiękna ta gra jest. O kurwa. In our game, play a young girl called Ale przepiękna ona jest. on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Early on in the game, Lana meets the mystical creature. Jaka ona jest ładna, ty.
You quickly develop a strong bond and friendship to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. Znowu zostaje dla ptaka, nie dla konferencji. Nie no proszę cię, ta gra jest przepiękna. Kojarzy mi się bardzo mocno z... Kurde, jak ta gra się nazywała? Wokselowa gierka? O gościu, który idzie w prawo? But being small and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. Tam jesteś Kent. Kapa. Wygląda to dla mnie za mało. Niektóre gry mają być po prostu przyjemne, nie muszą być wyjątkowe, tak wiesz, jeżeli chodzi o gameplay, wiesz? Ważne, żeby ten gameplay po prostu nie przeszkadzał. Gierkę masz sobie odpalić wieczorem, pograć 30 minut przed snem i się zrelaksować, mordo. Słyszałeś o czymś takim jak relaksacja? You have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots, through deep and cold caves, unraveling long forgotten mysteries that all lead to your destined future. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique... Wholesome gierka, wholesome. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns that hopefully... Dla mnie taki gier już jest przesyt. Co byś polecił? W takim razie, jeżeli dla ciebie przesyt, co byś polecił? This year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from Two Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic, clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin, I'm a solo developer behind Two Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. A co to będzie? What the fuck? Widzieliście tego kurwa pociągu? To jest nielegalne. Spider train named Charles. If you pump enough lead into space, I'll probably encourage you to run off. Nie, no to jest hit, nie? Nie, okej, nie, to... Summon Charles to a 1v1 and fight into the Choo-choo! To do that, you'll need to A tak chciałem powiedzieć, że ten tytuł kojarzy mi się, jakby to chodziło o ten dźwięk pociągu, ale to chyba naprawdę jest ten dźwięk pociągu. That you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. Nie, to jest moja ulubiona gra. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. Czy to jest Alien Isolation tylko w formie jestem na ziemi i uciekam przed pociągiem? To mam The Donk Engine, no proszę cię, no to jest kurde, wiesz, deep shit, mordo. Ale tam nie wbiegał, bo tam nie będzie wyjścia. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location.
Run for your life! Choo-choo! Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly... Ta gra naprawdę powstała? W sensie ktoś naprawdę robił grę o tym... Nie. O nie! Czuczu! Jedzie! Jak ona jest trollowa, widzicie jak ten ragdoll działa? Jaki to jest krab! Ja pierdolę, ty! Gość jest zupełnie poważny przy tej grze. Jak to early 2022? Przecież to już by minęło. Nie czaję! Ta gra już wyszła? IMA presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape. To się jedną z datą, nie? Developer Coin Crew Games, and they hail from XD po prostu. They've designed better they talk about. Nie no, hicior. Nie no, to hicior jest. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. All right, once more with feeling. Pierwsza gra tej konferencji jak na razie, no. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. Wiecie, ja sobie tą gierkę zapiszę. Czu Charles, jest takie coś. No w tym roku ma wyjść, polskie napisy będzie miała, ty. To mogę wam powiedzieć, dodałem sobie tą gierkę do wishlisty. To mogę wam powiedzieć, mogę wam obiecać jeden stream z tej gry. Jeden. Wątpię, że ta gra ma więcej kontentu niż jeden. Dodałem do wishlisty. Probability of your expulsion high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular mysterious escape academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. Ale tak, ci deweloperzy mają przejebane. Bo Train, znaczy się Charles, nie ma opcji, że mnie zainteresujecie tak bardzo. Po prostu nie ma opcji. A ta gierka z zagadkami w koopie? A puzzle game. It's an escape room game, and it brings that play. Escape room game. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never. Fajne. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind. No dexterity required. Although you may want to bring a paper and pencil. The academic theming gave us the leverage Podnieśli szczura, lol. that support the narrative and put players in situations they would never Nie, find. Charles to jest gra, która mnie zainteresowała, szczerze. When we were designing Ale głupia ta gra jest, że nie wiem. Have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC. Nie wiem, jakaś taka bez wyrazu ta gierka jest. Pewno fajne zagadki, ale bez rewelacji. Nie ma tego jaja, co Charles. Escape Academy!
This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called Wow. Wow. Gra dla ludzi z OCD. Ładny dom mają, ja pierdolę, jaki ładny. Mają moją uwagę. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas. And we are... Ty, Max Inferno. Wiesz ten tytuł. I'm really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. Nie kojarzę tej gry. Bo taka gra jak Little Inferno. To nie to. Dobra, ale o co chodzi w tej grze? O kurde, chodzi o układanie, naprawdę. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. Aww. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Ej, to jest fajne. It's all about observation and imagining the different... O! Nienawidzę, jak jabłka mają naklejki. Usuwać to szybko. Ej, to jest fajna gra. From our own home. And some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, who should be around here somewhere. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. Aww. The game starts off pretty simple, but as you progress... Można sobie na czoło przykleić. Kurde, oplułem monitor, naprawdę. O nie. No to jest dobry staw. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something. Gierka bardzo fajna. Podoba mi się. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Little to the Left zapowiada się na dobrą gierkę, w sensie na taką przyjemną grę, naprawdę przyjemną grę. Warto śledzić takie gierki. Dodam do wishlisty. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Właśnie Cat. sobie uświadomiłem, że już od dawna nie widziałem żadnych naklejek na owocach. Byłeś w Biedronce ostatnio? Wszystkie jabłka są obklejone, mordo. I ja bym chciał, żeby nie było. A brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and... Czekaj, nie tylko ja tak robię? What the fuck? World Premiere! W końcu, proszę! W końcu, będzie data premiery? Proszę, czekam od tej gry od 2 lat. Błagam, Beren House? Będziesz też od 0000 streamo digital? Kurwa. Zapytam moją narzeczoną, mordo, czy się zgadza, ale może? Beren Breakfast to się nazywa. Mam tą gierkę od tak dawna. Ja do marketów, do pokoju nie chodzę. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run... Ja chcę już ją mieć, błagam. Ja po prostu... Twórcy tej gry, usiądźcie mi na mordę, błagam. Ja chcę tą grę już, proszę.
a young, curious bear from Silver Valley. Jestem to jest jeden z niewielu Discordów, na których jestem. Czytam te newsy i nie chcą tej gry wydać. Błagam, dajcie mi ją już, proszę. Ja błagam, jak chcę w nią grać. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. Nie, proszę. Data premiery, błagam. Jedzenie się samo w domu pojawia. Tak, gnojeczku ty. By solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms. Tam się w domu pojawia, co nie? Kappa, naprawdę. A czekajcie, słodziaki, ja jednej rzeczy nie mam na scenie chyba. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Dziwne. Dobra, nieważne, wracamy do tej sceny, sorry. For example, later on you'll need to cook food for your guests. Ja na zakupy robię tylko za konia pociągowego. Ja pierdzielcy, wy młodzi jesteście. Ja nie mogę. No XD po prostu. Kurwa. Oh my god. Jedzenie się same w domu pojawia. No pozdro 600 mordy. There's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. Kurde, ja wam nawet nie chcę mówić, jaki będziecie mieć szok w midgame'ie. To Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. No nie, znowu bez daty premiery, god damn it. Ta gra miała już w zeszłym roku wyjść. No. Widać, że ludzie z pasją. No kocham tę grę, jak chcę w nią grać, proszę. No jest tak przyjemna. Jaka przyjemna ta gierka jest, błagam. Ja już chcę grać, proszę. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. Animal Well. Co to jest? In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous... Nie, no to jest słabe, nie? That is... Pamiętajcie, jak kiedykolwiek będziecie robić grę, to musicie mieć na nią kurwa pomysł. Sorry, ale musicie mieć pomysł. To, co ten gościu teraz robi, gościu pewnie kocha tę grę. Pewnie daje całe serducho, żeby ją zrobić. Ale taka zapowiedź jest tak kurwa nudna. Various creatures, but it's not always clear if they're friendly or O ja not. pierdolę, umieram w środku, nie? Gościu. Ja nie no, umarłem w środku, nie? Throughout the game you're Gościu mnie stracił, nie? Po pierwszej sekundzie. give you new abilities and help you solve some puzzles. Pomysły są S. Pomysły nie są S właśnie. Widziałeś te trailery przed chwilą? Potrafią zrobić ciekawą grę, to jeszcze potrafią ją dobrze sprzedać. Ale to? Pod koniec pokazali co? Wait, dobra, sorry gościu, bo... The game follows a linear story that you advance. No creepy subplot hidden somewhere in the forest.
Can't wait to introduce you. Ja muszę to zobaczyć, proszę. I teraz wiem chociaż, że przepiękni ludzie robią tę grę, bo ta gra jest przepiękna, jak ci ludzie. Naprawdę była data premiera i nie widziałem? Jest logo. Logo. I... Rzeczywiście! July! So I don't want to say a lot. What? Rzeczywiście, dzięki. Dobra, już tam tej nudy, kurwa. 28 lipca będę grał w końcu. Dzięki, że to zobaczyłeś. Nie wiem, na co się gapiłem. Wiecie, na co ja się gapiłem? Tak a propos ciekawych rzeczy. Ja skupiłem moją uwagę na to. Na to skupiłem. Patrzcie. Patrzcie, to i to. Jest napisane na dole, Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. I pomyślałem sobie w tym momencie, czyli Steam należy do nich? Tak sobie pomyślałem. Nintendo należy do Nintendo, ale Steam należy do kogo? Do nich? Dobra, co dalej? Bo mam nadzieję, że... Nie, jeszcze nie skończył! Nie każdy ptak to soku. Właśnie, mądrze powiedziano. Heal me, please. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and... Bardzo ładną kamerą nagrane jest to ujęcie. Bardzo ładną kamerą. Przepiękna jakość. Nice. Oh my god. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summer Fest edition. I'm Elwin from Hayward, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. Właśnie chciałem powiedzieć, kogo ja ten akcent kojarzę, nie? A to hiszpański. Nice. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. Please enjoy. Nice. Oh my god, jaka ta gra jest ładna. O, ale artystyczna. O, Jesus. Wow. Wow, jak ona dobrze wygląda. To mnie mają teraz. O mój Boże. Start with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naya will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dance like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Ale poza tym to Help them to słabo. find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little it will be Ciekawe fading, on czyta ten angielski, co? Kurde, ledwo rozumiem, co on mówi. making sprout flowers into path, and you must do your best. Co, kupujesz misia? No chciałbym go kupić. Mogę go kupić już? Controlling this river wall. Ej. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads. Wciąż nie ma ceny, tak by the way. You are the guardian of Ja na Switchu oczywiście będę grał. That seems to be a difficult task, but don't be afraid. Jest jakieś demo do pobrania? Proszę. Will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. Jesus.
Odezwę się do twórców Bed & Breakfast i zapytam, czy by nie dali kluczyka. Then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all... O gęsi nic już nie przebije kategorii gry relaksacyjne. Może gra o gęsi była bardzo stresująca, jak na grę, która miała relaksować. I'm Karen, the narrative designer. Gierkę se dziabną tym, słodziaki? Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way. Może dla mnie to była definicja relaksu. Okej. Early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. Tak, by the way, te Bed & Breakfast jest grą z Rumunii. You'll venture into the caves to meet Ta gra z tymi plemionami teraz to jest... and why you're here. Bez jakiejś wielkiej rewelacji, powiem szczerze. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas gracias. Dobra, dawajcie coś mocnego, nie? A world premiere from our friends at Stardew Valley? Zapomniałeś nazwę Stardew Valley? Nie, mi się bardzo mocno ta gra skojarzyła z Survivalis. Survivalis? Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Destad, The Memories Between. We really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first Wow, to są twórcy Monument Valley? Wow. Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people... Dodge Roll? A co robi Dodge Roll? Enter the Gungeon. Ciekawe. Ale to są, oni są od Devolvera teraz, więc pewnie na Devolver Digital ewentualnie coś się może pojawić. Zapomniałem, że w ogóle istnieje. Serio? Oh my god.
In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s. He's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. Problemy z pamięcią jakoś ostatnio. Problemy z pamięcią mogą objawiać się przy okazji jakichś chorób psychicznych, między innymi depresji. Nieleczonej, oczywiście. Wow, gierka pokazuje zaimki od razu. Nice. Ważne. To jest bardzo ważne. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. Już mam odpowiedź. To nie jest odpowiedź, to jest sugestia, że warto byłoby się skontaktować z lekarzem. Expressing themselves and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. Jej głos w tych słuchawkach brzmi, jakby ona miała fatalitki ubrane. Into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. This next game is called ży=WO. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of ży=WO. And I'm Niels from Exernice, and I help Ewout develop ży=WO. We're located in the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller who do the audio. Co to jest za gierka? What? Gra o poruszaniu się w cieniu? Nie wiem, co tu robi się. What the fuck? Ale dziwne. You play as a ży=WO, a shadow creature. Żabka! As a whole, ży=WO is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Ale jazda. The player plays around as a ży=WO of a human. However, this ży=WO is separated from their person, and it's up to you to find your way back. In the game, you will also help other ży=WO characters who have also been separated from their shadow. You can help them Zabawna gierka. finding their object. ży=WO takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Kurde, w dzieciństwie w Holandii się bawiło w skakanie w cienie, więc lol. Wróciłem z substancją, która posłuży mi do nawodnienia. Ciekawostka. Check it out and follow us at ż=WOgame.com. Hi everyone, and thank you Dev for having us this year. I'm Anne, the manager No takie wiecie, no jest, ale bez rewelacji.
We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcast, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's Za 4 dni będzie nowy laptop. Ale zarąbiście. Nice. No to gitóweczka. Fajna gra o żabie, nie? Ale ładna. Holy moly. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island. Fox and Frog. Action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Torii gates, fusto, lantern, and neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer. Miało być dużo szybciej, ale dofinansowanie się opóźniło. Tam. Trochę poczekaliśmy, może poczekać trochę dłużej, nie? Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Pierwszy raz będę w Minecrafta w 30 FPS. Tak serio? Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Nie no, najlepiej, nie? First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Może 3. Nad Weldena będę mógł grać. About the passion and struggles that comes with games. Oczy mi wypali, pierwszy raz zobaczcie 7 FPS-ów. Rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Goodbye World is due out on Steam later. No nie wiem, jakieś tak bez afery, nie? Ludzkie oko i tak widzi 24 FPS-y. Tak, w obu oczach, więc wystarczy po 12 FPS-ów na jedno oko. You can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our Indie Game Showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching. Thank you. For having us. The process of moving to a new city can be Ta ma zajebistą kamerę. Masakra, świetny obraz. who hails from Chicago. Idealny. Explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Przepiękne po prostu. O mój Boże. Making a game called Birth. O, jaka miła słupka. A o czym ta gra jest? Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Co? Ale dziwny pomysł. You will explore libraries and post O, jest taki dziwny pomysł. museums and cafes and apartments that don't belong to you.
By the way, kiedy napisy zniknęły? Bo ja się w ogóle nie strzaiłem. Dlaczego to nie ma napisów już? Były napisy, dlaczego nie ma ich więcej? Wait. Tu nie ma napisów normalnie, halo. Jakaś osoba, czy osoby, które robiły napisy, to po prostu, wiesz, koniec roboty, poszli do domu, tak? Nice. A to dzięki w takim razie. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo taka artystyczna ta gra jest, taka wyjątkowa. Widać, jak bardzo żyjemy teraz w czasach przebodźcowania. Jak dużo gier wychodzi, które mają z tym przebodźcowaniem walczyć. Ciekawostka, no. Game Dev bardzo szybko nadąży nad tym. Właśnie widzę, że zrobiłaś to z całym swoim sercem. Widzę to od razu. Przepiękna ta gra jest, przepiękna. In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that... Nie wiem, jak nie mam w to grać, to może zacznę tryhardować w pasjansa. Wow! Reevaluate and keep moving. It's all just part of the puzzle. Ładna gra o żabie i lisie? Ładna, to prawda, ale jakoś tak mi nie kupiła. Tylko, że temu panu nikt nie powiedział, że jak się używa ringa do oświetlenia twarzy, to się kurwa okularów nie nosi. Bo to później głupie ringi na okularach robi. Tak. Ajeju. Ja widzę, że ten gościu ma bardzo dużą wadę wzroku. I ja rozumiem, że bez być może to nie jest komfortowo, no ale nie musicie używać ringa, naprawdę. Można użyć też softbox. You help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. O, kolejna gierka do relaksu. Moving one tile will also push the surrounding tiles. The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Ciekawa ta perspektywa w ogóle jest. Wygląda fajnie. A on co? To projektant gry czy kamerzysta? Bo to dla ciebie to podstawa, to dla innego to czarna magia. Tomek, kurwa, naprawdę? Co ty pierdolisz, no? Nie trzeba być kamerzystą, żeby widzieć, że ci się kurwa w okularach i kółko odbija. No proszę cię, no. To nie jest czarna magia, Tomek. No proszę cię, to nie jest czarna magia. Ja nie mogę. Od tego są firmy, które robią takie rzeczy. No sorry, no żyjemy w takich czasach, no. Myślisz, Tomek, że ja sobie tak po prostu kupiłem mikrofon za 2000 i inne sprzęty za nie wiadomo ile pieniędzy, żeby robić streamy dla małej ilości ludzi? Takie mamy kurwa czasy. Jak chcesz cokolwiek robić, musisz mieć na to sprzęt. No sorry. Tworzysz grę? Fajnie, ale jak chcesz ją zapowiedzieć, musisz mieć kogoś od marketingu. Dobra gra się sama nie obroni. Sorry. Tak to wygląda, no. Nie umiesz tego zrobić? Znajdź kogoś, kto to zrobi. Sorry. Cześć Plewi, siemanko! Jak to u ciebie, co tam? Jak życie? O, Team Szefer, usiądź mi na mordę, błagam.
O Jezu, to jest za śmieszny. Wow, wasn't that a great show? And a great cake, and it's all gone. Nie wytrzymam, no. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Tomek śpiący, więc mu znów odwala. Oj. Bicie się. Every summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet. Jak tam się Plewi czujesz, co tam? Ta babka ma zajebistą kamerę. Ma najlepszą ze wszystkich tutaj. Przepięknie pokolorowany ten obrazek jest. Tak dokładny, tak ładny. Takie bokeh w tle. O Jezu. Thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye. On miał gorszą kamerę, szkoda. We'll see you next time. Oh my god. You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special. Przepiękny obrazek tam ta babeczka ma. Przepiękny. Peter Berkman of Onomonoguchi Superowy. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and Jedną osobą, która by to bił, to jesteś ty, Ptaku. It's because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Nadal nocki, w drugą zmianę w niedzielę. Pierwsza zmiana, zajeb się zaczął, a w przyszłym tygodniu tylko 3 dni od czwartku wolne do poniedziałku. Grubo. Grubo. Trzymaj się tam, Plewi, trzymaj się, mordeczko. Kickstarter, Little Nemo. Co to za zajęcia są? To nie jest Szkocja? Jak wygląda? Fajnie ta gierka wygląda. To taka zwykły platformer, taki jeszcze bez wyjątkowości żadnej. Bardzo ładny, ale... Kurczę, kojarzy mi się z jakąś gierką, taką na bazie kwadratów. Kurde, ale z którą? Ktoś ma może jakąś tutaj, jakieś takie powiązanie? Czymś mi się kojarzy, ale z czym? Była taka fleszówka chyba, chociaż... Minecraft, ja nie mogę. Myślałeś, żeby wstać, odsunąć się 3 metry od ściany i się rozpędzić? Minecraft, no dzięki, no to tak, no rzeczywiście, kwadraty, tak, no. Ty, a może Dawid podsiadło, bo to trójkąty, kwadraty, kurde. Zgadnijcie, ten Palace Pier, który przed chwilą widzieliśmy, jest w UK. Czyli
tamte ujęcia też naprawdę mogły być ze Szkocji. LOL. Ty, ze Splatoon mi się kojarzy. Nie Splatoon. Kurde, Spelunky. Spelunky były zbudowane na bazie takich, jak tym pejczykiem przypieprzył. Przecież Spelunky było tak skonstruowane na takich kwadratach właśnie. Cukierkowe Spelunky to jest, ty. O lol. No nie no, Spelunky chyba nie dało odbijać od ściany, ale no... Ale jazda. Ja dzisiaj prawie dostałem rower z powrotem. Wyszło mi 720 zł za naprawę tego roweru. 1/3 wartości roweru, żeby go naprawić. Czajcie to? What the fuck? Jestem totalnie spłukany, ale mam rower, jej. Gościu miał rację, że w sumie niewiele więcej i bym mógł sobie kupić nowy rower. Jedną z moich form zarabiania jest właśnie jeżdżenie na rowerze, więc bez roweru nie mogłem zarabiać. To jest też taki kurwa przypał w chuj, bym powiedział. Naprawdę chciałbym, żeby ta konferencja się skończyła. Naprawdę. Ktoś to jeszcze ogląda? 40 000 osób! How long this section last? Ej, on ma MacBooka jeszcze z świecącym logo. Dlaczego mi nikt o tym nie powiedział wcześniej? Dajcie nam spać, boys. Nie, to jest chyba zapętlone, wiecie? To jakby to się chyba nie skończy w ogóle. Wow. Dopiero się Kickstarter rozpoczął do tej gry. Ile oni zabuli na reklamę tutaj? O, jeszcze Stray. Ciekawe. Annapurna Interactive Showcase 28 lipca, tak? Tak. Jej! Jej! Dobrze! Myślę, że konferencja dobiegła do końca. Ale się działo. Tyle gier do wishlist dodałem. W końcu moje kochane Breakfast będzie miało premierę 28 lipca. Zresztą tak samo jak ta konferencja najbliższa Annapurny. Ale ja już napisałem do twórców Breakfast a propos tego, że dostać recenzencki klucz. Zobaczymy.
każdym razie dziękuję wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawiliście. I było kilka fajnych gierek, chociaż jak na to, ile to trwało, to ciężko, jakby się nie trafiły żadne. Na pewno Charles to jest gra, którą będziemy grać raz, bo wątpię, że było więcej kontentu, ale... Emotional support hotline, and it's created specifically for the gaming community because we're gamers and creators and we want to help each other. So, how does it work? Well, you text us and we listen. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to and only what you want to. The Games and Online Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need emotional support, you can start right now by texting support to 23368, and our qualified responders will be there to listen to you, free of charge. Reach out, get help, and let's make this community a better place to work and play.